dzisiejszym odcinku zabiorę Was do Asmary, stolicy Erytrei. Miasta, które zaskakuje na każdym kroku. Dzięki jednemu z mieszkańców pokażę Wam miejsca niedostępne w żadnych przewodnikach, a na deser wyprawa poza miasto, gdzie czeka na nas imponujące cmentarzysko czołgów i zniszczonych pojazdów wojskowych. Szykuje się niesamowita przygoda, więc chodźcie ze mną. Siemanko, witam w trzeciej części z Erytrei. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich dwóch, obowiązkowo najpierw wróć do tamtych odcinków i dopiero później oglądnij ten, ponieważ jest to kontynuacja tamtych wydarzeń. Właśnie teraz właśnie chłopak mi pokazał z palm, z liści palm właśnie wytwarzają różne rzeczy, takie jak tu, no i oczywiście tu też są dzbanki do tradycyjnego parzenia kawy. Tak wyglądają. Jest zabawne, bo tutaj chodzę w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach, w krótkim rękawku, a dla nich to jest środek zimy. Wszyscy poubierani na maksa. Każdy się na mnie patrzy jak na wariata jakiegoś. No i patrzcie, z tego co przed chwilą Wam pokazałem, robią też tutaj maty takie, robią kapelusze. To jeszcze coś innego i tutaj takie tradycyjne garki. To co wczoraj jedliśmy, te placki, to injera się nazywa. A to właśnie tradycyjne, jak jest oficjalna kolacja, to takim czymś dają. Idziemy jeszcze popatrzeć, co tu mają. Ja muszę gdzieś w ogóle znaleźć jakąś pamiątkę, żeby sobie stąd przywieźć. Chciałbym oczywiście magnes, ale z tym to może być chyba ciężko, ale będę próbował, będę szukał. Dobra, jedyne magnesy jakie znalazłem, to takie State of Eritrea. O! Okay, a this one? Oh, this one? You can ask about this one? Yeah. Two? I need two. They have one. Only one. Maybe somebody have a second one. Because with the flag is better. I like camel, but with the flag is better. Dużo jeszcze innych pamiątek tutaj można znaleźć. Idziemy i szukamy. Wszystko co to jest na tym rynku podobne, jest wszystko robione ręcznie. Wszystko handmade. Dobra, idziemy teraz jeszcze na inną część. Powiem Wam, że naprawdę takie miejsca to ja uwielbiam. Tutaj to widać takie życie inne. Udało się zdobyć dwa magnesy. Jeden dla mamy i taty, a drugi dla Pawła, Moni i Zuzanki, mojej kochanej. Nie powiem Wam, że dobrze, że mi w tamtym odcinku mogliście widzieć na targu metali dużo dzieci właśnie pracujących. Szczerze, no myślałem, że te dzieci pracują cały czas, że nie chodzą do szkoły, ale upewniłem się w tym, że chodzą normalnie, tylko po prostu teraz mają wakacje, no i pomagają rodzicom. No i teraz jedziemy na kawę, ze względu na to, że tutaj picie kawy to jest po prostu tradycja. Tu ludzie kochają pić kawę, tylko tutaj piją macchiato, czy macchiato, nie wiem jak macchiato chyba się mówi. To jest tutaj coś, co oni tutaj kochają. Tutaj to też wiadomo, że to zostało po Włochach. Ja to piję czarną, ale jedziemy razem właśnie teraz się napić gdzieś. Tutaj warzywka sprzedają. Tutaj Bank of Eritrea. Tutaj też stary bank. A tutaj, nie wiem czy to mogę nagrywać, post office, a także biuro turystyczne, gdzie się załatwia zezwolenia, żeby jechać gdzieś dalej. Dzieciaki się bawią. Hello! Przyszliśmy teraz się napić kawki, tak jak Wam mówiłem. Typowo stąd ludzie kochają. Tutaj właśnie z nami teraz szef jest też. Powiedział, że musi się napić na kwiato, bo to jest tradycja tutaj. Idę zobaczyć teraz jeszcze starą pocztę, która była w 1916 roku wybudowana. No, salam. Musicie zobaczyć, tam jest napisane właśnie, że tutaj jest obraz największego tego kościoła i katedry, którą widzieliśmy. Przechodzicie. Największy meczet, który tutaj jest w mieście. I ten największy ortodoksyjny kościół. Kurczę, niestety jestem pod światło, nie widać. Ale wszystkie te trzy budynki, które widziałem. No i tu możecie zobaczyć, jak poczta w środku wygląda. Popatrzcie, to jest kolejna bardzo ciekawa sprawa. Tutaj ludzie nie mają na przykład w domach
skrzynek, tylko na przykład mają sobie tutaj na poczcie. I tutaj przychodzą i tutaj sobie odbierają. Kolejny budynek z 1899 roku. Właśnie, mam mówiłem, że to jeden z kolejnych starych budynków, a to jest właśnie najstarszy hotel w mieście. Albergo Italia. 1899 rok. Weszliśmy jeszcze do środka. Powiem wam, że tak się cieszę, że przypadkowo zaczepił mnie ten chłopak z Algierii i poznał mnie z nimi. O, jakieś wesele tam jest. To jest restauracja. Can look? Go inside? Okej. Tu też nie jest taki stary klimacik. On jest dobry as. Wchodzi ci do pokoju. Chcę mi pokazać, jak pokój wygląda. No tutaj to już grzyb trochę złapał. Ale powiem wam tak. Cały ten zbieg zdarzeń, jeśli by się nie wydarzył, to ja bym w ogóle prawie nic tu nie zobaczył. Parę miejsc jakichś. Wszystko w takim starym stylu zrobione. Pani nas tu wpuściła właśnie, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda. Nie, łazienka to całkiem nowoczesna. Bidet jest. Wanna jest. O, odsłonił. Teraz przynajmniej widać to wszystko. Obrazy, stare meble. No, ząb czasu. Tutaj widać telewizor. Ja mi coś mówił, że tutaj taki pokój kosztuje $40. To, bo w to nie wierzę za bardzo, na pewno drożej. Jak ja za swój tam płacę 60. Dobra, teraz fajnie mi wytłumaczył, co znaczą kolory. To zielony, to znaczy jak wszystko tutaj się tak rozwija. Czerwony to jest oczywiście krew, która była przelana za kraj. To oznacza morze, ocean, tutaj morze czerwone, morze, nie ocean, sorry, morze czerwone. Dodatkowo tutaj 30 różnych tych, to znaczy 30 lat wojny. I że tak, zaczynało się od małego rozwoju i kraj się rozwija cały czas. Zaczynało się od krwi, od wojny, coraz mniej tego jest. No i morze to samo, że coraz więcej statków dopływa, coraz więcej się to wszystko rozwija. Bardzo mądre znaczenie flagi, naprawdę. Naprawdę, jak jesteście tutaj w tym kraju, to się przenosicie w czasie. Większość budynków ma ponad 100 lat. Widać naprawdę, że tak jest. To coś podobnego może jak jest w Hawanie, na Kubie. Tam też w pewnym momencie wszystko się zatrzymało i tak jak było, tak jest. No i tutaj jest bardzo podobnie. Z tym, że tutaj jest fajnie, bo nikt nie ma przeciwko temu, że ja nagrywam. Każdy jest na tak i ludzie się uśmiechają, bardzo mili są i to jest też fajne. Wtedy to mi daje takie większe pole do popisu, że mogę więcej wam pokazać. I patrzcie, jak to wygląda niesamowicie. Normalnie jakbym był w jakimś włoskim miasteczku w Europie. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie odcinki, ale to miasto całkowicie, czyli Asmara, czyli stolica Erytrei, całkowicie było wybudowane przez Włochów, jak kolonizowali tutaj. No i to widać, po prostu to widać po tym, jak to wygląda. Wszędzie możecie znaleźć kawiarenki, takie typowo jak włoskie, a ludzie kochają tu pić kawę, macchiato kochają. Jedziemy zaraz właśnie na włoskie lody, są restauracje, gdzie kupicie pastę, restauracje typowo włoskie, no i to miasto było nazywane Małym Rzymem. No, spotkaliśmy teraz chłopaka z Japonii, tego, z którym wczoraj byłem. On dzisiaj akurat zmienił hotel. Tak mu się to spodobało, że powiedział: ja nie wracam, zostaję jeszcze na jakieś 3 dni, bo mi się to podoba. Ja mówię: ale wiesz, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy Ethiopian Airlines lata, bo dzisiaj nie latają loty z Ethiopian Airlines. Co jest, nie wiem dlaczego, nawet ludzie nie wiedzą tutaj, dlaczego blokują te loty. A mówi: co ja się znajdę. Czegoś z Japonii to pieniędzy nie brakuje, to pewnie nie dba o to, że jeden bilet stracił, kupi zaraz nowy, dużo droższy. Da sobie radę. No, a tutaj widzicie największy meczet, tutaj w Asmarze.
No, do środka nie będę mógł iść, bo mam krótkie spodenki. W ogóle tutaj nikt nie ma krótkich spodenek, tylko ja, bo dla nich tu jest zima. Ale idziemy zobaczyć bliżej tam, jak wygląda. No i tak wygląda bliższa. On jest naprawdę ogromny. No szkoda, że nie mogę wejść do środka, wam pokazać, jak wygląda. Znaczy ten chłopak mówi tutaj, że mogę wejść, ale szanuję to, jak tam ma być i wiem, że muszę mieć długie spodnie. Także nie będę wchodził i robił lipy. Pamiętajcie, trzeba szanować każdego człowieka i jego religię. Jeśli coś gdzieś jest nie tak, no to po prostu tego nie róbcie. A wiem, że do meczetu wejść w krótkich spodenkach to jest niefajne. Jak to wszystko tu inaczej wygląda, takie po prostu świat stanął w miejscu. Ale jestem bardzo zadowolony, że tu przyjechałem. A tutaj powiedział mi chłopak, że wcześniej to było właśnie na wzór łusek ryby. Sprzedawali tutaj ryby po prostu. A teraz się zmieniło i sprzedają wszystko. Możecie zobaczyć od tyłu, jak jest zniszczony jest ten budynek, ale to jest właśnie zdjęcie, które tutaj specjalnie jest. Jest to zdjęcie z Masawy, z miasta, gdzie byłem wczoraj, jak przez wodę przedzierali się żołnierze podczas wojny. Jedna z rzeczy, która też tutaj się zmieniła w ostatnim czasie, czy to, że ludzie nie mają dalej internetu w telefonach, to dalej tak jest. No po prostu nikt tutaj nie ma. Ale zmieniło się to, że na przykład w kafejkach internetowych lub w tych takich lepszych hotelach można sobie wykupić tam ileś tam internetu i skorzystać. Także dla tych, którzy na przykład mają pieniądze, no to jest możliwość korzystania z internetu. Ale na telefonie nie ma nic. Kolejna ważna rzecz, jak się jest w mieście, które wybudowali Włosi, to zjeść sobie włoskie lody. To jest najbardziej popularne miejsce podobno w całym mieście. Here you have the best ice cream in the city? Okay. Let's go try. Hello. No. Pyszne lody. Popatrzcie, jakie to wszystko to jest stare kule. Taka podłoga. Nie no, to jest coś niesamowitego sobie zagrać w takim miejscu. I jak chcecie ułożyć, chłopaki muszą tam iść i ułożyć te kręgle. Bo nie ma tu, że maszyna ułoży. Dobra, zaraz zobaczę, jak to tutaj działa. Wszystko ręcznie. Yes, I want to see. Chłopaki chcą tu pokazać, jak to wszystko ma działać. A, tu jest taka maszynka, która po prostu nie działa. Hi guys! I chłopaki układają. Pięknie, good! Patrzcie, jak chłopak tam ręcznie musi układać. O, będzie. Niestety, tylko 3. Dobra, to dawaj. Powiem wam, że ten kraj jest tak ciekawym doświadczeniem dla mnie i to wszystko, co ja tutaj przeżywam, że po prostu szok. Jestem mega zadowolony, że tutaj przyjechałem, że zobaczymy, jak wygląda Erytrea. Przyjechaliśmy zobaczyć teraz tą starą operę i chyba od razu tutaj zjemy, bo tutaj też jest restauracja. Zobaczcie, jak to wygląda to z tej strony. Jeśli ktoś sobie myśli, że na przykład mógłby zobaczyć to wszystko, to co ja tutaj teraz, jeśli by nie miał jakiegoś lokalsa, który w tym pomaga, to bardzo się myli. Samo zobaczyć no parę tych miejsc, na przykład te kręgle, to ja na przykład jak szukałem ciekawostek,
co mogę zobaczyć tutaj w Asmarze, to tego nie widziałem. Tego targu z metalem też nie widziałem. No i różne jeszcze innych miejsc. Także fajnie nieraz jak przyjeżdżacie do jakiegoś miejsca, poszukać jakiegoś lokalsa, żeby Wam pokazał jakieś fajne rzeczy, powiedział coś ciekawego o danym mieście, o danym miejscu, bo lokalsi zawsze wiedzą wszystko najlepiej. Pamiętajcie, Wy jesteście w tym miejscu zawsze tylko osobą dodatkową, a lokals dużo więcej będzie wiedział niż to, co możecie znaleźć na internecie na przykład. No i tak, teraz musimy pojechać do Ministerstwa Turystyki po zezwolenie, żebym mógł pojechać za miasto. Tak samo jak takie coś trzeba było, żebym wczoraj pojechał do Masawy lub w każde inne miejsce potrzebujecie mieć zezwolenie. Bez tego możecie mieć duże kłopoty albo w ogóle Wam się nie uda nigdzie wyjechać. Dlatego też taka podpowiedź dla Was, na przykład jak gdzieś jedziecie do takiego kraju jak ten albo coś, zawsze jak jesteście w hotelu, to pytajcie się ludzi, pytajcie się na recepcji, ale mi spaliło twarz, bo takie słońce. Pytajcie się na recepcji, co, gdzie, jak, z kim można załatwić, na co trzeba uważać, czego nie robić, co można robić. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo Wam to może ułatwić podróżowanie. I na pewno będzie mniej stresu później. Patrzcie, jaki Fiacik. Tutaj też jest miejsce, gdzie produkowali części do Fiata właśnie. Znaczy, była jakaś fabryka. I dodatkowo też chyba stacja benzynowa Fiata. Prawdopodobnie tam pojedziemy za chwilę, żeby Wam pokazać. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to jest miejsce, gdzie była stacja benzynowa, czy to jest miejsce, gdzie była fabryka części. Przyszliśmy teraz do restauracji Gibabo. To jest jedna z bardziej znanych tutaj w tym mieście. Powiem wam, że na wieczorem fajnie musi wyglądać, jak to wszystko oświetlone jest. Okej, Winehouse. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć, jak się winka wszędzie. Pod włoski styl robione. No i to jest tradycyjne jedzonko. Okay, Pani to wylała na środek. this is how we make it. Everyone who do it like this Okej. becomes rich. Ah, so hot, yeah? Okay, what is it exactly? Okay, this is of course vegetable. Yeah, this On is the a middle, This one is a lentils. lentils. Okay, This one is a black one okay, with scabbard. okay. And this one is a vegetables Yes, with the potato, cucumber, cucumber, carrot. Yes, carrot, and this is cabbage. yes, cabbage, and this. Also, this one is red roots. Red roots. And this one is Beetroot. Beetroot is it? Yeah, exactly. yeah. Okay. Bon appetit. Thank you so much. And this is chili. Very spicy, People chili. but very spicy or not very spicy? It's fine. You like it? It is chili, but you can try it. Okay, let's go. Ruszamy dalej. Naszą Toyotą. Zezwolenie mamy, to możemy teraz jechać do miejsca, które specjalnie zostawiłem na ten odcinek. No i macie tutaj budynek, który jest oznaczony marką Fiat w 1937 roku. Tutaj była stacja benzynowa. Tak jak Wam mówiłem, kiedyś tutaj była też fabryka, która produkowała części Fiata. Ta stacja już chyba od 2000 roku nie działa, z tego co mówi mój ziomek. Ale samo to, chciałem tutaj przyjechać i Wam to pokazać ze względu na to, że jestem z Bielska Białej. W Bielsku Białej jest wielka fabryka Fiata, w Tychach też była. No i jak przyjechałem tutaj, zobaczyłem ten znak Fiat, to po prostu mi się wszystko przypomniało. Stwierdziłem, że muszę tu przyjechać. Dobra, idziemy robić lekki urbex. Zobaczyć, co tam w środku jest. Aha, i się zaczęły kłopoty. Jakaś pani idzie, a wam to robi. O, stoi tutaj nawet stary kanciak. O, i więcej samochodów tu stoi takich starych. Ciekawe, czy możemy tam wejść zobaczyć do tego garażu. Stoi tutaj Fiat 125P. Zaraz zobaczymy, czy... O nie, to jest chyba Łada. Okej, this is... I think it's Łada. It's Russian car. No, it's Fiat. Ale nie 125P. Nie wiem, co to jest. Patrzcie, jakie stare samochody. Ile one tu lat muszą stać. Nawet Mercedes na końcu stoi. I garbusek.
Dobra, wbijamy do góry. Będziemy mogli na całą samiutką górę wejść. To go here up, yeah? Patrzcie, zarośnięte, ale można jeszcze iść na samą górę. Będzie znak. No i taki widoczek z góry. Szkoda, że nie mogę drona tu puścić. I tak. Lepiej tyłem. Paweł to by tu nie wszedł, nie ma szans. Chłop by zawału dostał. No i to było kolejne ciekawe miejsce, które fajnie tutaj było odwiedzić. Wiecie, co jest tutaj ciekawego, że to każdy budynek, gdzie pójdziecie, co nie zrobicie, to wszystko po prostu jest tyle historii w tym wszystkim i każdy budynek tyle widział, co się tu wyprawiało przez te ostatnie 100 lat albo więcej, że szok. Naprawdę wyprawą tutaj jestem zachwycony. Będzie to na pewno jedno z takich miejsc, jak na przykład byłem w Sudanie Południowym, że miejsce, o którym się pamięta, o którym się nie zapomina. Erytrea na pewno też będzie razem na szczycie tego, na przykład co Sudan Południowy. Właśnie przejeżdżamy koło tej miejscówki, gdzie jest to złomowisko z tymi samochodami z wojny, czołgami, no, z całym sprzętem ciężkim takim. Jedziemy tam oczywiście, ale powiem wam, że to jest tak ogromne, że aż się tego nie spodziewałem. Myślałem, że tam będzie leżało parę czołgów, parę samochodów i tak dalej, a to jest ogromne. Patrzcie, to jest tylko kawałeczek i ciągnie się aż tam, trochę za szybko, sorry. Ogromne złomowisko z takich rzeczy. O, autobusy też jakieś stare są. Ale to będzie ciekawe miejsce. Cieszę się, że zostawiłem to na ostatni moment, żeby wam to pokazać, bo jest ciekawie. Tatu? Yeah. Nice? Nice? Okay, let's go. Patrzcie, nawet się tutaj znalazł stary niemiecki autobus. Pytałem go, skąd on się tu wziął. No, mówi, że jest z tamtych czasów. Dobra, chcę wam powiedzieć teraz, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. To złomowisko jest ogromne. Po prostu ogromne. Nie mogę tutaj niestety przejechać nad tym dronem, choćbym bardzo, bardzo chciał. Tutaj są zebrane wszystkie takie stare jakby auta, które zostały po wojnie, stary sprzęt. Widzicie, no tam nawet to chyba nie jest czołg, to amfibia chyba, czy jakoś tak się mówi. Teraz podejdę bliżej, to wam powiem, ale o kurde, gdzie tu wszędzie jest woda. Czekajcie, muszę jakoś to ominąć. Zobaczcie, stare samochody. I to tu po prostu jest jako takie jakby muzeum, żeby ludzie mogli przyjść i zobaczyć. Żeby się tutaj dostać, musicie mieć zezwolenie z tego biura turystyki. Inaczej nie da rady. You go up there, okay? Okej. Macie karmatka. O, to się kupuje na mieście, a można sobie za darmo tutaj zjeść. Idziemy zobaczyć na górę. This one, look. You see? Come on. Żadna armatka, to było działo. Yeah, come this way. Patrzcie, tam nawet silniki z samolotu możecie znaleźć. Nakierowane. Jest. Idziemy siadać.
Celujemy. Ale to ciężko chodzi. O, patrzcie co tu jest. Stara ciężarówka. No i tutaj już czołgi. Amfibia z tyłu. Muszę jakoś wejść. O, we can move this. O, ile ich tutaj jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wszędzie czołgi stoją. Jej. Jazga, gdzie ja jestem? Można sobie wejść do czołgu. Nie będę wchodził, bo się nie chcę brudzić. Bo stąd już na lotnisko jadę. Nigdy w życiu nie byłem na takim złomowisku. To jest normalnie złomowisko wojny. Dajcie znać, czy ktoś kiedyś z Was był w takim miejscu. Niesamowite. Nie sądziłem, że takie coś tu zobaczę. Ale się ta wyprawa udała. Na 110%. Dobra, jednak mnie przekonał i wchodzę do czołgu. Zobaczę jak tu jest. W ogóle to mój tata kiedyś, jak był w wojsku, to właśnie jeździł na czołgach. Pozdrawiam tato serdecznie. This way? Or this way? Dobra. Nie wiem jak tam się wchodzi, ale jakoś spróbuję. O, lufę podniosłem. Przez przypadek. Dobra. Wchodzę. Ojeju. Jak tu mało miejsca. Jak oni tu jeździli w ogóle. Ciekawe doświadczenie. Przyznam szczerze. Fajnie, że mnie tu zabrał. O, ale się... O, wrąbałem się do wody. Tu były typowe ciężarówki z generatorami. Tak się mówi? Chyba tak. Żeby robiły prąd po prostu. Plus dodatkowo tutaj był z telefonem, żeby była łączność dokładnie. Tak, a tutaj kolejny generator prądu. Tam też. Wszędzie gdzie nie pójdziecie, coś innego. Chyba nieźle wczoraj lało. Akurat jak byliśmy w tamtym mieście. Wszędzie. This way? Okay. Wszędzie są kałuże i błoto, a ja muszę być czysty na podróż. Tak jak mówiłem, dzisiaj lecę ostatnim lotem stąd, także to jest takie specjalne dla mnie ogólnie, ponieważ więcej tu nie będę latać. Czy pewnie kiedyś tak, ale na razie nie. Ciekawe dlaczego. Patrzcie, jaka tutaj też amfibia stoi z małym działkiem. Tutaj kolejna. Akurat tak niefartownie stoją, że słońce tam jest i strasznie się odbija. Działko wycelowane. Nigdzie chyba w żadnym kraju nie widziałem tyle kaktusów co tutaj. Te kaktusy, ten rodzaj rośnie po prostu wszędzie. Jak u nas jakieś, wiecie, krzaki albo chwasty, to tutaj chwastem takim jest właśnie kaktus. Patrzcie, tu kolejne. W ogóle wszędzie tu jest dużo szkła. Widać, że ampułki porozbijane, bo też są nieraz. Mówię, że to właśnie była cała ciężarówka, czy cały kontener nawet morfiny. I po prostu rozwalali to tutaj. Patrzcie, tutaj wszędzie te ampułki właśnie. W środku była morfina. Wszystko to rozbijali.
Patrzcie, jakie kości. Ciekawe czyje. Nie chcę myśleć. Patrzcie, tutaj jeszcze są gąsienice z czołgów. Możecie zobaczyć. A tutaj silniki z samolotów, z bombowców, które tutaj latały. I też takie bombowce właśnie do samego końca niszczyły Masawę, czyli tam, gdzie byliśmy wczoraj. Bombardowali to miasto tam. Ale się wrąbałem w kaktusa. No i wbiłem sobie przez przypadek, tak z kopa walnąłem. Mi się tak kolce wbiły w paluchy. Musiałem wyciągać. I teraz mnie tak napieprza, że szok. Ale to miejsce jest przeciekawe. Jeszcze on mi co chwilę cały czas coś tam opowiada. No. Fajnie to było przyjechać. Gdyby nie on, nie pozwolenie, które mi załatwił, to by mnie tu nie było. Na własną rękę bym tego nie mógł zrobić. Patrzcie, ile tu jest ciężarówek. Jedna koło drugiej. Na autobusie reklama piwa. Das Bier. Patrzcie, ile jeepów Land Rovera. Zaczynają się tam z tyłu. W dwóch rzędach idą. No i teraz jesteśmy tutaj na najwyższym punkcie. Mieście? Dobra. Dzieciaki się wygłupiają. Można widać całe miasto, właśnie całą Asmarę. Patrzcie, jaka moja stara 500 tu stoi. Znaczy nie wiem, czy to jest 500 w sumie. Ale tak wygląda, bo to był stary Fiacik. I sobie niszczeje po prostu. Patrzcie, jaki tu Fiacik też. No, taki to w Europie to nie widziałem. Właśnie mi powiedzieli, że mojego samolotu nie będzie. Jesteśmy na wjeździe. Powiedzieli, że już dzisiaj nie przyleciał. Ja nie miałem jak sprawdzić przez ostatnie 3 dni, bo nie mogłem na maila wejść. I hope he's wrong, yeah. I have to go today to Ethiopia. O, mam nadzieję, że to żart. Znaczy to nie jest żart, ale mam nadzieję, że się myli, bo wiem, że dzisiaj miał być ostatni samolot. Nie no, ja mam nadzieję, że to jest jakiś głupi żart i nieporozumienie i że on jeszcze dzisiaj leci, bo ja za ten bilet zapłaciłem $1300, żeby tu przylecieć i stąd wylecieć. No i nie ma mojego samolotu. Musimy teraz szybko jechać i spróbować coś załatwić. Ja muszę dzisiaj stąd wylecieć. Bo jeśli stąd dzisiaj nie wylecę, to cały mój plan się posypie. Patrzcie, z przodu w ogóle zamknęli całe biuro tego Etiopiana. Wszyscy ludzie się tu z tyłu zbierają. Dużo ludzi na pewno nie wleciało. Przez to, że nagle odwołali ten lot. Każdy się próbuje tam dostać do środka. Patrzcie, ludzie się próbują dostać do biura. A nic nie wiadomo. Nie ma samolotu i koniec. Ciekawe, jak ja stąd wylecę dzisiaj. No i to jest naprawdę teraz poważny problem, bo trzeba coś kombinować, ale tu lecą 2 samoloty dziennie. Jeśli już żadnego nie ma na lotnisku, to nie wylecę. Z racji tego, że przez internet nie da rady zamówić, idziemy teraz do jakiejś agencji turystycznej spróbować ogarnąć jakiś lot. Ten dzisiejszy przepadł. Totalnie, niby napisali, że będą oddawać pieniądze, ale ja kupiłem przez pośrednika i nie wiem, jak to będzie. No, agencja też zamknięta. Mam przerąbane. Totalnie przerąbane. Nie mam się jak stąd wydostać. Jedyny lot, który jest, to jest o 11 do Dubaju. Będę dopiero w Dubaju o 4 w nocy. Mam tam 10 godzin przerwy i nie zdążę na wyprawę na pustynię, bo miałem być jutro rano, a będę dopiero o 16 w Addis. Ale
Jestem zły i kosztuje $700 za bilet w jedną stronę. Ale jestem zły, szok. Widzicie, jak to się wszystko może posypać nagle? Moja wyprawa na pustyni pewnie się przez to nie uda. No i tak, byliśmy załatwiać. Linia lotnicza, bo to w dupie całkowicie. Powiedziała, że nie mogą nic zrobić, że on sobie online załatwiał zwrot pieniędzy. Ja będę spoko, tylko jak tu internetu nie ma. No i teraz muszę wydać $700, żeby kupić nowy bilet, gdzie będę dopiero jutro po południu w Addis i wyjazd na pustynię się nie uda. Jak jestem zły, to jest masakra. No i kolejna akcja. Chciałem kupić już ten bilet i się nie da, bo wybija cały czas, nie ma sieci. Wiecie, w tym kraju jest problem z internetem. No i nic, no jedziemy na lotnisko, spróbować na lotnisku coś ogarnąć, ale ciężko to, widzę, że w ogóle stąd dzisiaj wylecę. Ale nie fart, masakra. Dobra, idziemy jeszcze teraz spróbować w innej agencji. Może ją będzie łączyło. Wykrakałem sobie, że zostałbym tu jeszcze dłużej. No i nic nie załatwiliśmy. Tutaj to w ogóle im pokazało, że już nie ma biletów na ten lot. O 8:30 ma zadzwonić gościu z tamtego biura. Pojedzie na lotnisko i on tam pracuje w sumie. I powiedział, że przez lotnisko postara się załatwić nam, znaczy załatwić mi ten lot. No ale to i tak jakby było, no to do Dubaju. O 4:00 jestem w Dubaju, 10 godzin przerwy i później lot do Addis byłby dopiero chyba 16:00. Jedyne co zostało, nie ma się już co denerwować. Asmara, piwko. Przyjechałem do tego hotelu, w którym mieszkałem, czekamy na pizzę i na wiadomości od gościa z biura podróży. No i utknąłem na parę godzin w takim miejscu. Jest 23:15, a mnie nie chcą puścić do lotniska. Bo nie wpuszczają to zanim się odprawa nie zacznie. A zaczyna się dopiero po 3:00. Znaczy po 3:00 lecę, czyli 3 godziny wcześniej, czyli po 12:00. Przez godzinę maszerować sobie tam i z powrotem. Jazga, teraz znaczy się gadać nie chcę. Zmarzłem jak nie wiem. Nie przypuszczałem, że w Afryce zmarznę. I teraz podali, że samolot jest opóźniony o kolejne 4 godziny. Normalnie ta Erytrea mi nie chce stąd wypuścić. Jest 10 stopni może. Straszna mgła. I 6:00 rano. Nie, sorry, po 5:00. Za 2 godziny dopiero lecę, czyli po 5:00. Zamarzam, jest okropnie. Mały update tego, co się dzieje. Które mnie przepuścili, że mógł posiedzieć wreszcie w ciepłym miejscu. Herbatę dostałem, no i bułkę. No i nasz samolot dalej nie wylądował, będzie dopiero tutaj za godzinę. A jest 6:00 rano, czyli 7:00 rano dopiero wyląduje. To pewnie wylecimy dopiero o 8:00. Jak dobrze pójdzie. Puste lotnisko, ani jednego samolotu. Po 12 godzinach jest 8:00 rano. Wreszcie do samolotu. Dobra, siedzę nareszcie w samolocie. Nie wiem, co będzie moją wyprawą na pustynię, bo już miałem siedzieć, już miałem być. No, także będę się starał zrobić tak, żeby na przykład na jeden dzień mi tam skrócili, ale żebym i tak mógł jutro rano tam przylecieć, bo mam być dopiero jutro o 3:00 rano w Addis. Mam 17 godzin przerwy aż. No jutro mam być w Addis i później chciałbym lecieć. Może się uda, że o 6:00 rano będzie jakiś samolot. Czas pokaże. Oby się to udało. Ale mi się pykło. Przychodzę koło takiego miejsca, gdzie jest Accommodation Airlines. I sobie tak myślę, ty, przecież ja miałem mieć 17 godzin przysiadki, zostało 12, ale to dalej bardzo dużo. Pójdę zapytać. Poszedłem zapytać. Dali mi hotel, 2 posiłki, transport, wizę. Mam. Elegancko. I jadę odpocząć do hotelu, a nie na lotnisku siedzieć. Bo nie miałem zamiaru wyłazić, bo jestem zły. Miałem sobie to przecierpieć na lotnisku. No powiem wam, że hotelik mi dali całkiem spoko. Teraz kawka i załatwiam szybko z tym wyjazdem na pustynię. Może jeszcze się uda. Kupiłem już nowy bilet na jutro rano, żeby tam dolecieć.
No i czas, żeby zakończyć ten odcinek, zakończyć 3 odcinki w sumie z Erytrei. Powiem tak, naprawdę jest to kraj wspaniałych ludzi, niesamowicie miłych ludzi. Wczoraj ten chłopak, z którym byłem, którym zwiedzałem, do samego końca praktycznie ze mną został. Ja aż mu powiedziałem już, jedź do domu, nie musisz ze mną być, ja sam zostanę na lotnisku. To on dalej chciał zostać, on powiedział, że nie może mnie zostawić samego. Powiedziałem, jedź do domu, ja sobie poradzę. Naprawdę spotkałem się tam z niesamowitą uprzejmością ludzi. No to jest po prostu kraj wspaniałych ludzi ze złym rządem. No nie ma co gadać, naprawdę. No nigdzie w Afryce nie spotkałem takich miłych ludzi jak tam. I śmiało o tym mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobały te odcinki. Jutro ruszam na pustynię Danakil w Etiopii. Teraz aktualnie jestem w Egipcie. Całkowicie przypadkiem tu trafiłem, ponieważ odwołali mój lot, jak wiecie. No i co? Wieczorem mam lot do Addis Abeba i jutro do Semara, czy Semara, jakoś tak. I zaczynam wyprawę na pustynię. Później będą plemiona w okolicach rzeki Omo. 4 plemiona chcę odwiedzić. 4. Trochę zamieszałem. A następnie lecę do Mauretanii i będę robił najdłuższy pociąg na świecie. Pociąg z rudą żelaza. Zapowiadają się świetne przygody w Afryce, także oglądajcie wszystkie odcinki na bieżąco. Jeśli nie widzieliście poprzednich, zapraszam do poprzednich. Macie wszystko ponumerowane. Chcę zrobić 100 odcinków. A jeśli Was mogę prosić, pamiętajcie, pod każdym odcinkiem zbieram 10 000 łapek, także zostawiajcie te łapki, zostawiajcie komentarze. A kto jest tu nowy, jeszcze nie subskrybuje kanału, zostaw subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, na razie, widzimy się w Etiopii.